Siemson to Wixon, witajcie na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam z wami mówić na temat rzeczy, które zdziwiły mnie, kiedy przyjechałam do Norwegii. Tak więc zaczynamy! Gdy przyjechałam do Norwegii, było kilka takich rzeczy, które wzbudziły moje zainteresowanie albo też mnie zdziwiły. I dzisiaj chcę z wami o nich porozmawiać. Pierwszą rzeczą, o której chciałam wam powiedzieć, jest w Norwegii występowanie długiego dnia w okresie letnim i krótkiego w okresie zimowym. I ja wiem, że uczą nas w szkołach na lekcji geografii, że to jest normalnie, że im bardziej na północ w okresie letnim to dzień jest dłuższy, a w okresie zimowym dzień jest krótszy na półkuli północnej, jest to zupełnie normalne, ale co innego, gdy się z tym faktycznie zetkniemy. Myśmy się o tym przekonali z Karolem już pierwszego dnia, gdy przyjechaliśmy do Norwegii, a przyjechaliśmy w środku lata, w środku lipca. Przylecieliśmy samolotem mniej więcej po południu i po rozpakowaniu postanowiliśmy się przejść trochę po mieście, zobaczyć jak to wszystko wygląda, no i wiecie. No więc, gdy tak sobie chodziliśmy, całkiem sporo nam tu czasu zeszło, ale nadal było jasno i nam się wydawało, że pewnie jest jakaś godzina 20, 19, coś takiego, a gdy zobaczyliśmy na zegarki, okazało się, że jest godzina 23, a właściwie po 23, a nadal jest jasno i nasze zdziwienie było naprawdę duże. Tak samo jak rozmawiam z kimś przez telefon z Polski i mówię im, że tak, u nas jest nadal jasno, u nas jest nadal dzień, to ludzie jakby w to wierzą, ale kiedy do nas przyjadą się faktycznie z tym zetną, to wtedy dopiero jest takie: o, u was jest jeszcze jasno. No tak, mówiłam ci, niesamowite. Oh my god! Wow! I chciałam zaznaczyć, że ja mieszkam w Stavanger, które leży na południowej części Norwegii, a pomyślcie, co jest na północ. Tam oczywiście występuje coś takiego jak dzień i noc polarna. I myślę, że warto o tym pamiętać, gdy chcecie się na przykład przeprowadzić do Norwegii, bo może to stanowić jakieś tam problemy, na przykład w wakacje jest po prostu ciężko zasnąć, a zimą może to spowodować jakieś stany depresyjne, jakieś doły, bo ciągle jest ciemno. No bo wiecie, taka ciągła ciemność może wpływać na nasze samopoczucie i generalnie nasz nastrój. A propos jeszcze długich dni, to chciałam wam pogadać coś, czego nigdy w życiu nie używałam w Polsce, bo myślałam, że mi się w ogóle tego nie przyda, a w Norwegii znalazłam na to zastosowanie i nawet Karol tego używa, a są to mianowicie takie opaski na oczy, które możecie używać, gdy właśnie jest jasno w ciągu nocy, zakładacie je na oczy i dzięki temu jest trochę ciemniej, no bo wiadomo, różne się ma żaluzje w sypialni, różne rolety i nie wszystkie są tak efektywne. Tym bardziej jak się ma jakieś mieszkanie, które się wynajmuje, tylko no to nie zawsze się ma na to wpływ. Takie maseczki są właśnie spoko. Możecie być takim chomiczkiem na przykład. Podczas snu, jeśli chcecie. Czemu nie? Druga rzecz, która mnie zdziwiła w Norwegii, to są sami Norwegowie, a mianowicie to, w jaki sposób oni się tak jakby zaciągają. Chodzi mi o to, jak potwierdzają. No bo w języku norweskim na tak mówi się ja. Język norweski jest mówiony na wdechu. No więc Norwegowie często jak przytakują, to murłają coś takiego jak ja, ja. I autentycznie jak pierwszy raz coś takiego usłyszałam, to myślałam, że się ktoś po prostu zakrztusił, albo się dusi, albo ma po prostu jakąś wadę wymowy. Jednak gdy zaczęłam rozmawiać z wieloma różnymi Norwegami, to zauważyłam, że wielu naprawdę z nich tak robi. I jest to zupełnie normalna rzecz. I nie chcę w tym momencie w ogóle się śmiać z Norwegów, bo to nie o to mi chodzi. Po prostu było to dla mnie zaskoczenie w to, w jaki sposób oni wydają z siebie te dźwięki, bo no w języku polskim czegoś takiego chyba nie ma, w żadnym jakimś tam naszej gwarze czy dialekcie, więc to była dla mnie zdecydowanie nowość. Trzecia rzecz, która mnie zaskoczyła w Norwegii, to nie jest jakaś duża rzecz, ale nigdzie na początku nie mogłam znaleźć gąbki do naczyń. I wszyscy Norwegowie używają takich szczotek właśnie do mycia naczyń, i które mają przy zlewie. Praktycznie w każdym domu norweskim, jakim byłam, to właśnie takie szczotki były. Raczej nie ma gąbek. Nawet w moim miejscu pracy też nie mamy takich gąbek, tylko mamy właśnie taką szczotkę. Oczywiście można znaleźć gąbki, ale ja jak się przeprowadziłam do Norwegii, to w tych okolicznych sklepach, które były gdzieś tam obok mnie, takich małych, nie mogłam na początku znaleźć tego, więc myślałam, że po prostu one nie istnieją tu w Norwegii. No ale okazało się, że w większych sklepach jednak są, tylko po prostu przez to, że nie są tak w ogóle popularne, to ich nie ma. I była to dla mnie nowość, ponieważ czy u mnie w domu, czy generalnie w Polsce po znajomych zawsze jak chodziłam, to raczej wszyscy mieli gąbki do zlewu, nie mieli takich szczotek, także tutaj w Norwegii to jest coś nowego.
Czwartą rzeczą, o której chciałam powiedzieć, to są samochody elektryczne w Norwegii. Jest ich naprawdę dużo. W porównaniu do tego, ile mamy samochodów elektrycznych w Polsce, to jest w ogóle nie ma czego porównywać tak naprawdę. To jest naprawdę dużo ich, a szczególnie Tesli. Norwegowie naprawdę stawiają już od wielu lat na samochody elektryczne, które zresztą też miały wiele różnych przywilejów, takie jak darmowe parkingi w centrum miast, czy też nie musiały płacić opłat za przejazdy drogami, które dla wszystkich innych są płatne. Jednak wiem, że wiele gmin od tego odchodzi, tego uprzywilejowania samochodów elektrycznych, bo stwierdzili, że ich jest trochę za dużo. I tak w niektórych gminach właściciele samochodów elektrycznych już muszą płacić, albo wiem, że się mówi o tym, że będą musieli płacić za przejazdy i nie będzie tych właśnie darmowych. A jeszcze na przykład samochody elektryczne mogły poruszać się po buspasach. Więc generalnie myślę, że samochody elektryczne na ulicach to coś, co na pewno zobaczycie po przyjeździe tutaj do Norwegii. Kolejną rzeczą, która mnie zaskoczyła w Norwegii, jest to, w jaki sposób Norwegowie są, jakby to powiedzieć, zahartowani. Wyjaśnię Wam, o co mi chodzi. Wielu Norwegów na przykład mówi, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrane ubrania. I trochę tak jest, bo w Norwegii niestety nie zawsze rozpieszcza nas ta pogoda. Trzeba być przyzwyczajonym do tego, że pewnie będzie padać, albo będzie wiatr, albo śnieg na północy. Więc tak naprawdę nie ma sensu czekać na dobrą pogodę, bo ona może nigdy nie nadejść, a chciałoby się coś porobić. I tak właśnie już od dzieciaka, nieważne jaka jest pogoda, no na przykład można zobaczyć, że czy pada deszcz, czy nie, dzieci zawsze wyjdą na podwórko, na przedszkole, ponieważ jest to ważne, żeby dzieci tlenić. Tak samo popołudniami na każdym boisku będą treningi piłki nożnej, nieważne czy akurat siąpi strasznie deszcz, to będą zawsze dzieci, które będą biegać po tym boisku i rodzice, które będą stali i ich tam dopingowali. Interesujące jest też to, jak Norwegowie potrafią wykorzystać dobrą pogodę, ponieważ gdy tylko pojawi się 20 stopni na zewnątrz, Norwegowie zaraz wychodzą, opalają się, imprezują, grillują, idą na plażę, żeby się kąpać w wodzie, pomimo tego, że ona jest nadal zimna, ale nieważne, bo na zewnątrz jest ciepło, więc trzeba iść i wykorzystać dobrą pogodę, bo może być to pierwszy i ostatni dzień, kiedy jest taka ładna pogoda. Ale jedna jest rzecz, która mnie naprawdę zastanawia, to, że gdy jest zima, to ja jestem ubrana, wiecie, w szalik, czapkę, rękawiczki, tutaj grubo, kalosze na nogę, bo pewnie pada deszcz. I wchodzi mi do autobusu młodzież, która ma na sobie tylko klapki i skarpety. I ja tego nie mogę zrozumieć. Ja już widzę, jak moja mama, widząc mnie tak ubraną, powiedziałaby: jak ty się ubrałaś? Wracaj do domu, co ty wyprawiasz? Ty zwariowałaś, zaraz będziesz chora. Pozdrawiam moją mamę. I nie chodzi mi o to, żeby mówić tutaj, kto jest lepiej albo gorzej wychowany. Po prostu mnie ta rzecz mega dziwi, że te dzieciaki naprawdę chcą wychodzić w klapkach i skarpetach na dwór, kiedy pada deszcz. I później pewnie mają stopy całe mokre i muszą tak siedzieć w szkole przez ileś godzin. Nie wiem, dla mnie to jest średnio przyjemne, ale może ja czegoś tutaj nie rozumiem. Może one przybierają te skarpety. Nie wiem. Jeżeli ktoś wie, to napiszcie mi w komentarzach. Ostatnią rzeczą, o której Wam chciałam dzisiaj powiedzieć, jest to, w jaki sposób Norwegowie, mam wrażenie, że nie wstydzą się swojego ciała, co jest zupełnie naturalne. I nie chodzi mi o to, że na co dzień chodzą jakoś obnażeni, czy w skąpo ubrani, czy na przykład idą na plażę i tylko w takich skąpych bikini są, bo raczej tego nie ma, ale chodzi mi po prostu chodzi mi o takich sytuacjach zupełnie naturalnych, że raczej się nie wstydzą pokazywać swojego ciała, czyli na przykład w przebieralni, gdzie na siłowni, czy na basenie. Gdy chodziłam w Polsce na siłownię albo na basen, to jasne, że były takie momenty, że trzeba było zdjąć ciuchy i wziąć prysznic, się przebrać czy cokolwiek. I no nikt z tym nie miał problemu, ale jednak wydaje mi się, że w większości z nas zawsze była taka doza trochę skromności, tego, że chcieliśmy się jednak przykryć, że jasne, że się przebrałam, ale robiłam to na przykład do ściany, no nie wiem, jakaś tam wstydliwość w nas była, a tutaj w Norwegii w ogóle jej nie ma. Dziewczyny się bez problemu przebierają, chodzą po przebieralni nagie i nie mają z tym problemu na siłowni. Tak samo jak byłam na basenie, to też chyba są nawet miejsca, gdzie nie powinno się mieć w ogóle strojów. Pod prysznicem chyba tak jest nawet taki znaczek. Nie jestem teraz pewna, czy tak było, czy nie, że faktycznie był ten znaczek, że nie można mieć strojów kąpielowych, ale nieważne. Wszyscy byli nago i nikt z tym nie miał problemu. W ogóle nie było żadnego skrępowania, które mi się wydaje, że jednak w Polsce trochę występuje. I tu mi się wydaje, że Norwegowie podchodzą do tego bardziej na luzie, no bo przecież każdy ma swoje ciało i w takich naturalnych właśnie momentach nie powinniśmy się go wstydzić, bo nie ma w sumie czego. A oczywiście nie wiem też, jak to jest z facetami, bo mogę tego powiedzieć to, jak zaobserwowałam to w damskich szatniach, ale możecie mi zostawić komentarz, co Wy o tym sądzicie.
I to by było na tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o listę moich rzeczy, które zaskoczyły mnie po przyjeździe do Norwegii. Piszcie mi w komentarzach, co Was zaskoczyło po przyjeździe do Norwegii, a może do jakiegoś innego kraju, co było zupełnie inne. Jestem bardzo ciekawa takich rzeczy. Pamiętajcie też proszę, żeby zasubskrybować mój kanał, żebym mogła się dalej rozwijać i tworzyć dla Was filmiki. No to widzimy się w kolejnym filmiku, no to cześć, buziaczki, pa pa!